Na razie widok jest taki. Mi się podobało. W tym charakterystycznym łukowym kształcie kryje się pewna ciekawostka. Ale to, że jestem wieśniakiem i nie wiedziałem, może mnie usprawiedliwi. Mam również coś dla fanów piłki nożnej. Trudno opisać to miejsce, co nie? Dzisiaj zaczynamy z wysokiego E. Albo mówiąc kolokwialnie, z grubej rury. Bo idziemy tam. Euromast w Rotterdamie. Ponad 180 metrów. I nie ma żadnych schodów, można pojechać windą na samą górę. A potem można sobie zjechać na linię, akurat ktoś się spuszcza właśnie z liny. Zastanawiałem się, co dzisiaj może się nie udać. Pogoda nie dopisała niestety. Mam nadzieję, że na górze będzie to lepiej widać. Euromast to wieża widokowa w Rotterdamie, zaprojektowana przez architekta Huig Maaskant. Zbudowano ją w 1960 roku. Początkowo mierzyła 100 metrów, ale w 1970 roku dobudowano jej antenę i teraz sięga do 185 metrów. Z platformy widokowej Euromastu można podziwiać panoramę Rotterdamu. Ale się jaram, 185 metrów. Normalnie trochę mi się nogi trzęsą. Co nie? Na razie widok jest taki. Nie wiem, dlaczego tu weszłem. Boję się podejść do barierki. Tam jest wjazd do Maas tunelu. Nieźle, mi się podobało. A Wam? Dajcie znać w komentarzu. Tuż obok Euromastu znajduje się Maas tunel. Został otwarty w 1942 roku i ma ponad 1070 metrów. I nie jest on tylko otwarty dla samochodów, ale też dla ludzi i rowerów. Nie jestem pewien, jak głęboko zjeżdżamy, ale wiem, że ten tunel ma ponad 1000 metrów długości. Można sobie go przejść piechotą, w tej z powrotem. Nie, w jedną stronę tylko. Tam można pojechać sobie na rowerze, a tędy można sobie przejść piechotą. Ciekawe miejsce, żeby przekroczyć rzekę, ponieważ ten tunel jest wydrążony pod rzeką Maas i można sobie iść mostem nad nią albo tunelem pod. Rotterdam jest drugi, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, ponieważ mieszka tutaj 650 000 ludzi, ale jest największy pod względem powierzchni, ponieważ ma ponad 320 km². W Rotterdamie jest bardzo dużo mostów, ale wybrałem 3 największe. Ten za mną nazywa się Van Brienenoordbrug. Ten. Erasmusbrug. A ten nazywa się Willemsbrug. Nikt nie może powiedzieć, że holenderscy architekci i artyści nie mają wyobraźni. Patrzcie na tą rzeźbę. Na mnie robi ogromne wrażenie, natomiast nie do końca rozumiem, o co tu chodzi. Ostatnio słyszałem, że mało przeklinam, ale to nie jest prawda, ponieważ codziennie w Holandii na przywitanie sobie przeklinamy. Ponieważ dzień dobry to jest Goeiemorgen. Jeżeli słyszysz Goeiemorgen, goeie. wtedy wiesz, że to jest o tobie i twoich kolegach. W Rotterdamie jest bardzo dużo nowoczesnej architektury. Niemal na każdym kroku można spotkać jakiś budynek, który się wyróżnia. Idziesz sobie chodnikiem, a nagle nad tobą jest budynek. Czym głębiej idę w centrum, tym coraz ciekawsze rzeczy znajduję. Hala targowa w Rotterdamie, znana również jako Markthal. Jest to nowoczesna budowla, wewnątrz której znajdują się liczne stoiska z różnymi produktami spożywczymi lub restauracje. Jej wnętrze zdobi ogromny kolorowy mural, który pokrywa ściany hali, co nadaje jej niepowtarzalny wygląd. To miejsce jest popularnym celem turystycznym w Rotterdamie. W tym charakterystycznym łukowym kształcie kryje się pewna ciekawostka, ponieważ jak zerkniecie sobie w górę, można zauważyć okna, ponieważ tam mieszkają ludzie. Imponujące. Za mną kolejna z ciekawostek architektonicznych. Nazywają się Kubuswoningen. lecz ja po prostu nazywam je pojebanymi mieszkaniami. Znany również jako Cube Houses. To ikoniczny kompleks budynków mieszkalnych w Rotterdamie. Zaprojektowane przez architekta Piet Blom. są unikalne ze względu na swoją
niekonwencjonalną kubiczną formę. Każdy budynek ma formę sześcianu i został obrócony o 45 stopni i postawiony na wysokim słupie. Ten statek za mną nazywa się SS Rotterdam. I nie ma nic wspólnego z nimi. Sprawdźmy, co jest w środku. Łażę sobie po środku i nie wiem, w którą stronę mam iść, żeby wyjść na pokład. Generalnie z tego, co widzę, to tutaj powinno się chyba chodzić z wycieczką. Ale to, że jestem wieśniakiem i nie wiedziałem, no może mnie usprawiedliwi. Lubię chodzić w miejscach, gdzie jest zakazane. Bez kitu czuję się tu jak intruz jakiś. Ale chyba znalazłem wyjście na zewnątrz, a raczej na pokład. Nie jestem pewien, czy mogę tam iść, ponieważ dziwnie się ludzie na mnie gapią. Okej, udało mi się wyjść na pokład, ale strasznie wieje. Więc dźwięk najwyżej potem dogram. Mają basen na statku. Mają rozmach, kurde. SS Rotterdam to nazwa liniowca, który służył jako statek pasażerski oraz transportowiec od 1959 do 2008 roku. Statek został zbudowany w Holandii i był częścią floty linii Holland America Line. SS Rotterdam jest jednym z największych i najbardziej eleganckich statków, które kiedykolwiek pływały pod holenderską banderą. Bardzo elegancki statek, aż nie pasuje do mnie normalnie. Imponujące. Poszedłem sobie do polskiej knajpy na pierożki. Bardzo dobre, ale zajmują drugie miejsce, ponieważ moja mama robi najlepsze. Jeśli byłeś kiedyś w Holandii i widziałeś taką tabliczkę z napisem Havens. to nie chodzi o niebo, że tamtędy do nieba, to znaczy po prostu port. A w Rotterdamie jest jeden z największych portów w Europie, więc w okolicy te tabliczki są dosyć często spotykane. Port w Rotterdamie jest największym portem w Europie i jednym z najważniejszych na świecie. Znajduje się u ujścia rzeki Maas i rozciąga się do 40 km w głąb lądu, więc jest naprawdę spory. Obsługuje nawet do 500 milionów ton ładunków rocznie. Mam również coś dla fanów piłki nożnej. Ja osobiście nie oglądam piłki nożnej, ale zdaję sobie sprawę, że dla wielu ludzi ma ogromne znaczenie. Stadion Feyenoord w Rotterdamie, który może pomieścić 51 000 ludzi, jest jednym z wielu miejsc, gdzie pasja do tego sportu jest wyraźnie widoczna. Został otwarty w 1937 roku i jest siedzibą klubu piłkarskiego Feyenoord. Nie chcą mnie wpuścić do środka. Znowu będę musiał skakać przez płot. Ciekawe, czy kiedyś będą takie czasy, że będzie zaczepiała cię jakaś grupa na ulicy i będą się pytali, jakiego youtubera oglądasz, kogo subskrybujesz, co nie? Wiadomo, że mnie. Takie dobre jedzenie, że poszedłem sobie jeszcze raz. Tym razem na coś innego. Jedno z ciekawszych miejsc w Rotterdamie do pokazania są pływające krowy. Co nie? Jak ty sobie wymyślił taką platformę pływającą na wodzie? Chyba w placka weszłem. Nie weszłeś! I dał tam krowy. Trudno opisać to miejsce, co nie? Ale w skrócie powiem tak, że po prostu to jest platforma, która się unosi na wodzie i są na niej po prostu krowy i robią to, co zwykle krowy robią, czyli się tam pasą i dają mleko, co nie? Niestety nie mogę tam wejść, ale mogę wam pokazać, jak to wygląda z zewnątrz. Fajnie, tylko pytanie, czy krowy też mają fajnie, ponieważ daleko temu do jakiejś łąki, trudno powiedzieć. A teraz szybkie pyk i jesteśmy w parku w Rotterdamie, który jest spory, nie wiem ile ma, ale jest chyba wielkości Boskopo, jak tak sobie patrzę dookoła. A jesteśmy zaledwie kilka minut od centrum, więc nieźle jak na takie duże miasto. Nie wiem, czy widać, ale tam za mną jest Euromaszt. Zastanawiam się, czy nie zrobić z tego 2 odcinków, ponieważ sam Rotterdam jako miasto jest spore, jest co w nim pokazać, ale te wszystkie miasteczka dookoła Rotterdamu, takie jak Nesselande, Kralingen albo Delft, ale no nie chcę robić godzinnych filmów, chcę celować maks 20 minut, więc jak będzie coś więcej do pokazania, po prostu zrobię w osobnym odcinku. Póki co park w Rotterdamie. Wczoraj wieczorem wrzuciłem mojego drugiego shorta. Przez pierwsze 4 godziny miałem może 20 wyświetleń, 3 żebrołapki, a teraz jak to nagrywam ma około 1800, jakieś 15 godzin później. Ponieważ jak wstałem rano, to nie wiem,
Nie wiem dokładnie jak działa algorytm, ale chyba podrzucił go ludziom, ludzie zaczęli oglądać i po prostu przez całą noc zdobył 200 wyświetleń, a teraz robi jakieś 350 na godzinę i mam już prawie 1800, teraz jak tu nagrywam to jest 1800, a ciekawe ile będzie jak to będę wrzucał. No i to by było na tyle z miasta Rotterdam. Następne miasto, niespodzianka.